Opowiem wam krótką i mało interesującą pewnie historię, ale to nieważne. No to wyruszyliśmy w naszą podróż. Jedziemy do Budapesztu, etap pierwszy. Latający dywan, śpiący rydwan. Lecimy. No i jedziemy. Nie, płyta nam nie lata. Cała załoga wreszcie jest mniej więcej widoczna. Tak. Udawajcie, że w ogóle jesteście zachwyceni. A tak wygląda BX numer 2. Ale śmietnik, ja pierdolę. Spadaj, będzie jeszcze przepakowany 5 razy. Zobaczcie, to jest BX nasz, a to jest BX iż. Jest już prawie 22. Jeszcze mamy trochę jazdy do Budapesztu. Wreszcie możecie w dzień docenić, jak wygląda nasz czarny piracki pojazd na tle tego gejowozu w kolorze pełnym. Wygląda pięknie, naprawdę wygląda jak cukiereczek. Te brudne białe felgi, ten brudny pomarańcz, brudne żółte, brudna czerwień. Jest ślicznie. Lepsze brudne felgi niż brudne twoje myśli. Moje brudne myśli chciałbyś poznać, zboczeńcu. Ja mam 50 koszulek, chłopie. Zaimponujesz mi. I tak to kurwa codziennie wygląda. Chłopaki włożyli odpyty roboty w to, żeby zrobić ten przepiękny cukiereczek. A my jedziemy naszym pięknym autem na odpierdol zrobionym ze śmietnika i tak dalej. Dotarliśmy na konferencję prasową przed pubem. Thank you so much for coming and thanks for keeping the spirit alive. Nie dajcie się zwieść, to jest Polak udający Szkota. Krzysztof Trybek, najzajebistszy przewodnik po Szkocji. How are you doing? Alright. We're heading to Africa. Jego nawet Szkoci nie rozumieją. Szkoda w ogóle z nim gadać. Ale to fajny kolega. Ladies and gentlemen, start your engines! I'm on my way. After school, going for a skate. At the pool on a summer day. Truth the day, staying up too late. Got my tracks back lucky and you kick 'em out. Put your feet in the back seat and go around. Sitting in a little cloud. It's a big wide world. Can you show me round? Dojechaliśmy prawie do końca Austrii. Wjechaliśmy do Włoch. Jedziemy przez Włochy, minęliśmy Wenecję i walczymy z tym ostrym cieniem mgły. Zobaczcie do przodu. No straszne rzeczy. Nie ma jak żyć. Jak żyć? Wjechaliśmy do Francji, przejechaliśmy przez Włochy. Teraz dla wiernych widzów krótki pokaz tego, jak wyglądają ludzie, którzy żyją jak zwierzęta w podróży. O, tam leży ta brodata kopia Szkota i śpi zmęczona. Jechał bidulek, tak samo jak ja. 400 km we mgle nieziemskiej. Dobra, zmiana za kierownicą i palimy łyżwy dalej. Latający dywan do brzmiącego rydwanu. Jesteście za nami. Gdzie jesteście? Za nami, do czego? I tak do końca ja nie wiem, gdzie my jesteśmy. To jakieś pole kartoflane. Piękna, słodka Francja. Dzień dobry. Francuscy rolnicy zafundowali nam objazd. Taki dosyć gruby. Nikt nie wie, gdzie jedzie i w ogóle, bo wszystkie drogi są zamknięte. No, to macie korki we Francji. Pozdrawiamy rząd francuski I rolników. i rolników. Pieprzcie się. Około 5-6 godzin jeszcze nam zajmie dotarcie do Barcelony. Oczywiście, a jakże do tajnej bazy citroeniarzy, gdzie chwilę odpoczniemy, bo na promie musimy być dopiero jutro. Witaj Hiszpanio, za chwilę będziemy. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gags, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gags, 7, 8, gute Nacht.
Dojechaliśmy do Salu, to jest tam ponad 100 km z hakiem za Barceloną. Dojechaliśmy do portu w Almerii. Trwa wielkie przepakowywanie samochodów. Kurwa, wy macie menażki z harcerstwa? Ja pierdzielę. Drucho Gabrysiu, gdzie ty jesteś? A tu jest druh Gabryś. A gdzie jest druh Tomasz? Druh Tomasz leży pod autem O, druh Tomasz. i wylizuje olej. Wyglądasz jak minionek z tą latarką. I zrobiłeś sobie płytę na własne nieszczęście, żeby było co odkręcać, żeby można było gdzieś tam zajrzeć. Dobra. Rzeźba w gównie trwa w najlepsze. Żeby nie było, u nas jest to samo. My też mamy rzeźbiarza. Rzeźbiarz właśnie leży, ale od tyłu. Dobry, Dzień dobry. Robi Woju, się. woju, tak. uwaga, wszystko dobrze. Wszystko dobrze, tak. Wartburgi dojechały. Za 18 minut otwiera się odprawa na prom. Silniki już zasuwają. Właśnie wypływamy z portu. Afryka na nas czeka. Czad. Jestem ja na afrykańskiej ziemi, 7:30. Jesteśmy już w cudownym, fantastycznie chaotycznym Maroko. Maroko! Maroko, Maroko! Szeroko jedziemy przez Maroko. Roko, koko, roko, koko. Też dosyć typowy widok. Tak, kozy wypasane. Ty jesteś bardzo typowym widokiem tutaj, ale bardziej interesowały nas te kozy wypasane przy drodze, których tu jest pełno. Współczuję wam wszystkim. Ja wiem, że w Polsce jest może 1, może 2 stopnie, ale popatrzcie, tu jest przepiękne słońce, 20 stopni na zewnątrz. Odkąd wyjechaliśmy z Francji, temperatura tylko nam cały czas rośnie. To jest coś fantastycznego. Tak wygląda Maroko Północne w drodze do Fezu. Tu macie trochę chaosu ulicy w Fezie. Za moment zajdzie słońce, tu się zacznie to wszystko 3 razy bardziej. Już kurczaki się na rożnach obracają. Tu każdy chce ci coś sprzedać, każdy chce się pochwalić znajomością polskiego. Każdy coś do ciebie zagaduje. Coś niesamowitego. Nie powiedzieli ci, że tutaj nic nie ma. Tak nas wyprowadził w tym labiryncie. No kto? No kto? No kto nas kurwa tak wyprowadził? No kto? Ja? Ty, mistrzu. Żeby się odnaleźć, trzeba się zgubić. Tutaj koty marchew jedzą, Piotrek. Świeżą. Nie, gość opierdolą. Tu? Nie, tu jest dom kogoś. Dobra, włącz tę nawigację na hotel. Trzeba wyjść przed hotel i wtedy pójść w prawo. Dobrze, zaraz sobie włączę nawigację na hotel, pójdziemy na drugą stronę i... Bo tam było jakieś nocne życie. Kluby, te sprawy. Dobra, to idziemy tą samą drogą, co przyszliśmy. Dobrze. Ciekawe dokąd wyjdziemy. Da się stąd wyjście. Idą za mną. Tutaj jest bardziej skomplikowane to niż w Marrakeszu. Ty, tutaj może. Nie, dobra, idziemy tędy. Nie, wracamy tą samą drogą, po własny środek. Dobra, ciekawe czy stąd wyjdziemy. Kaderskie, widziałem to. Wracamy tą samą drogą. Po prostu totalny labirynt. Nie? To miejsce kojarzę. Facet nam mówił, że iść w prawo. Może przyjść tu chleb. Tu? Czy tu? Nie, tam. Weź się najedz i wróć do domu. Tak normalnie to jest barbarzyńska godzina, wstaliśmy 6:30. Szykujemy się do wyjazdu. Okazało się, że śniadania w hotelu nie będzie, bo w sali hotelowej, że tak powiem, restauracyjnej śpią jacyś ludzie. Ja pierdzielę, no życie. Czyli this is Africa! Nie będziemy czekać na śniadanie, bo jest bez sensu. Zatrzymamy się w jakiejś boulangerce, zrobimy to inaczej. Zjemy sobie coś na pustyni. Czyli kupimy jakieś pieczywo, jakieś banany, mandarynki. Tam widać powoli się już niebo różowi. Będzie widno. Ruszamy dzisiaj do Mercugi. Mamy 500 km przez góry. Na całe szczęście to jest krawędź Atlasu, więc nie powinno być źle. 8 rano, wyjeżdżamy spod hotelu.
Największa piaskownica na północnej Saharze. Taka wielka kuweta. Mój kotek miałby wielką radość. Dojechaliśmy już prawie do naszego celu. Nie wiem, czy to widać tam w tle za mną. To jest Erg Chigaga. No i to co widzicie, to już są prawdziwe saharyjskie wydmy. Z dużą ilością piasku. Podoba mi się ten fajny piasek. Za chwilę jedziemy się zaczekinować w naszej noclegowni. No i później mam nadzieję, że jeszcze się uda nam wyrwać, pobawić w tym piasku trochę. W końcu wzięliśmy auta 4x4. Co nie był dobry pomysł? Będziesz jeździł po dziurach przez najbliższe dni. O właśnie. O właśnie, trzeba ćwiczyć. Dobra, Piotr trochę wybrzydza, ale auto zachowuje się bardzo, bardzo fajnie. Hydropneumatyka rządzi. Dzień dobry, my tu mamy herbatkę. Powitalną herbatkę. Coś dla mnie. Dotarliśmy do Hasila Habit. Tu będziemy dzisiaj spali. Mamy 3 pokoje dwuosobowe. Ma piękne, wielkie wyrok do śpi. Piotrek będzie miał 2 w sumie. Jest jakiś taki klimat, kibelek, lustro, można się popatrzeć, a to ja. Prysznic. Cóż, jak w Maroku. Dobra, zaczynamy hardcora. To wygląda pięknie, diesel wymieszany z piaskiem. No i skutek jest taki, że mamy trzaśniętą przednią szybę. Droga się skończyła. Było fajnie, miękko i tak dalej. Trochę rzuca. O ja pierdolę. Piotrek, uważaj. Niczym Szrek i osioł. Nie zepsuj nam auta, jedno musi być sprawne. 3 km przed końcem tego pierdolonego kamienistego koszmaru